Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Robert, z kanału Top Tier. Zawsze w drodze. Teraz jestem na autostradzie 45. Dzisiaj jadę do Freiburga, po drodze będę mijał lotnisko w Frankfurcie. Koledzy mnie właśnie pytają, jak jest z tym socjalem w Niemczech. Dzisiaj właśnie będę chciał Wam powiedzieć o socjalu w Niemczech. Niemcom już się za bardzo nie opłaca pracować, ponieważ żeby taki przeciętny Niemiec poszedł do pracy, musi zarabiać przynajmniej 4000 euro. Dlatego już coraz mniej pracuje Niemców. Większość już pracuje obcokrajowców. Ja Wam te wszystkie dane oczywiście powiem w przybliżeniu, ale przypuśćmy, że jest rodzina czteroosobowa, czyli rodzice i dwoje dzieci, bo to też zależy od landu, od miasta, w każdym landzie jest inaczej, w każdym mieście jest inaczej. Dorosłe osoby otrzymują po 450 euro, mają jeszcze rodzinne po 230 euro, do tego na osobę 100 euro Wohngeld, no i mogą się ubiegać o Zuschlag. Zuschlag też jest około 100 euro na osobę, czyli razem 260. Do tego opłacają im mieszkanie, prąd, media, wszystko. Oprócz oczywiście telefonu, internetu. To jest jakieś ponad 3000 euro. Do tego mają właśnie za darmo komunikację miejską, muzea, kina, no i dużo ulg, na baseny na przykład. W szkole obiady, mleko też mają za darmo. Także wiele przywilei. Właśnie dużo kobiet żeni się z Niemcami z bloku wschodniego, ponieważ no, później nawet jak nie wyjdzie i się rozwiodą, nie? To i tak mają ten właśnie socjal. Teraz minęliśmy drogę B49, to jest Bundesstraße, ale jest to droga międzynarodowa. Wielu kierowców właśnie tą B49 skraca sobie drogę na Luksemburg. Jesteśmy teraz na autostradzie A5 przed Frankfurtem nad Menem w okolicach Butzbach. Dzisiaj nie robię dużo kilometrów, ponad 500. To dla kierowcy nie jest dużo. Czasami bywa, że robimy i po 800 km. Lotnisk w Niemczech. Na tym lotnisku pracuje ponad 3000 osób. Dlatego w Frankfurcie nad Menem jest bardzo ciężko znaleźć mieszkanie. No i te mieszkania są trochę droższe niż na przykład w Westfalii. W niemieckim radiu dzisiaj podali, że dużo firm ma plajtę. Plajta to znaczy się bankructwo, ale że będą im pomagać. No i powiem Wam szczerze, że w Niemczech, z tego co ja wiem, tak jest, że państwo niemieckie pomaga tym, którzy potrzebują tej pomocy. Po prostu państwo niemieckie szanuje swoich obywateli. Jeśli ktoś szuka różnych informacji, jest utworzony specjalny portal o nazwie mypolacy.de. Jest to nie tylko kanał informacyjny, ale też można powiedzieć, że kanał randkowy. Jest bardzo dużo mężczyzn i bardzo dużo wolnych kobiet. Także można sobie znaleźć przyjazną duszę. Teraz jesteśmy przy lotnisku w Frankfurcie nad Menem. No niestety jest dzisiaj brzydka pogoda, ale myślę, że każda pogoda ma swój urok i trzeba nagrywać wszystko. Szkoda, że dzisiaj nie ma samolotów, ale niestety wiecie dlaczego? Jak się jedzie autostradą A3 z Kelm, to właśnie jest taki duży most i przez ten most nad tą autostradą czasami przejeżdżają samoloty i są jak na wyciągnięcie ręki. Bardzo ładnie ich widać. Teraz zbliżamy się do tarasu widokowego. Dzisiaj niestety jest bardzo mało osób, bo jest brzydka pogoda i za chwilę będą stare samoloty, antyki. One już chyba nie latają.
Przed chwilą właśnie był wypadek, ale niestety w Niemczech nie wolno wypadków nagrywać. Po obu stronach były zmasakrowane auta. Przypuszczam, że najpierw z jednej strony był wypadek, no i ludzie się przyglądali, no i ktoś komuś wjechał w tyłek, no i po drugiej stronie, no przody były zniszczone. Często właśnie takie sytuacje bywają, nie tylko w Niemczech, bo i we Francji, i w Hiszpanii widziałem, i we Włoszech, no i pewnie w Polsce. Jak jest z jednej strony wypadek, za chwilę może być z drugiej strony wypadek. Do Freiburga zostało mi jeszcze 80 km, ale chciałem wam pokazać te łąki, właśnie mi one dzieciństwo przypominają. Ja też mieszkałem nad takimi łąkami. Często w zimie były roztopy i właśnie wtedy, jak zamarzło drugi raz, to mieliśmy lodowisko za darmo. To lodowisko ciągnęło się czasami 1 km. Na tym lodowisku spędzałem całe dnie, od rana do wieczora. Moja mama przychodziła z pasem, żebym ja poszedł do domu. No wiecie, teraz jest inaczej, wszystko się wywróciło do góry nogami. Teraz trzeba właśnie dzieciaka z pasem wyganiać na dwór. Graliśmy w piłkę, w hokeja, jeździliśmy na łyżwach, ślizgaliśmy się. No na pewno była fajna zabawa. Jesteśmy teraz właśnie w Freiburgu, podobnież przed wojną w okolicach tego miasta gdzieś Niemcy znaleźli UFO. Te pomniki bardzo mi się podobają. Są położone nad rzeką Dreisam. Freiburg ma ponad 230 000 mieszkańców. Jest to czwarte miasto w Badeni-Württembergii, po Stuttgarcie, Karlsruhe i Mannheim. W Freiburgu jeszcze jest do zwiedzenia biblioteka. Ja tam byłem, taka jest szklana, fajna kopuła. Możecie zobaczyć sobie w internecie, naprawdę robi to wrażenie, jak się przy niej stoi. Jest ładne stare miasto, zwłaszcza z katedrą w Blesie. No tam tą katedrę kiedyś czytałem w internecie, że odwiedza 3 miliony osób rocznie, czyli to jest sporo. No i tramwaj. Właśnie takie fajne tramwaje są w Niemczech, nie? Pewnie w Polsce też. Nie, inne trochę niż w Polsce. Uniwersytet został założony w 1457 roku przez Alberta Ludwika. Koło tego kościoła jak przyjeżdżam, to zawsze mi przypomina kościół na Rzymowskiego w Warszawie, nie?
To jest taki troszeczkę podobny. Nie taki sam, ale podobny. Ten znaczek na górze, co widzicie, to właśnie jest już kierunek do stacji kolejowej w Freiburgu. Z tej stacji właśnie kolejowej pociągi jeżdżą do Nowary. Ostatnio właśnie koledzy mi mówili, jak przyjeżdżałem przez Szwajcarię, że powinienem nagrać cały ten tunel Gottarda, nie? Który ma długości 17 km. No po prostu nie wiedziałem, że ludziom się będą tunele podobać, no ale może dlatego, że ja ciągle przez nie jeżdżę. Jest znaczek, łatwo trafić jest, bo samochodzik narysowany na wagoniku. No i właśnie tutaj ten widok mi się zawsze podoba. Te góry. Teraz będę wyjeżdżał już na teren stacji. Pracownik wyjdzie, będzie mnie kontrolował, ale nie mogę go nagrywać. Nie życzymy sobie tutaj nagrywania. W tej budce właśnie siedzi. To co widzicie, to już samochody czekają. Jak się zapali zielone światło, to wtedy rusza się na pociąg. Taki długi parking. 2 godziny wcześniej można być. Staje się w kolejce. Idę się teraz melduję. Trzeba mieć kamizelkę. Z boku lokomotywa jedzie. Nie wiem, czy to szwajcarska, czy niemiecka. Właśnie szwajcarskie lokomotywy też dojeżdżają, nie? SBS, to jest chyba Deutschland. SBB, tak, cargo niemiecka. Dziś już będę żegnał się z Państwem. Widzicie, ten wagonik mam tylko dzisiaj dla siebie. Są 4 łóżka, łóżka są szerokie. Są właśnie te stare wagoniki, one są dużo lepsze od tych nowych, bo w nowych porobili po 6 łóżek, nie wiem po co, jak i tak zawsze jeździ 4 osoby. No jest ciemno już. Życzę Państwu miłego dnia i wszystkiego najlepszego.